tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri. Oczywiście jesteśmy, słuchajcie, w Gaziantep, stolicy kulinarnej Turcji. Kuchnia Gaziantep jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc koniecznie musieliśmy też w naszej podróży zahaczyć o to miasto i spróbować tutejszego jedzenia. Oczywiście wszystko Wam też pokażemy. Ale jeżeli nie oglądaliście poprzednich 2 vlogów i nie jesteście w temacie, to szybko Wam powiem, że aktualnie jesteśmy w podróży wzdłuż granicy z Syrią. Zwiedziliśmy już miasto Mardin i miasto Szanlıurfa i kończymy właśnie dzisiaj na Gaziantep. Tak naprawdę przyjechaliśmy już wczoraj, ale było już dosyć późno, robiło się ciemno, więc wrzucę Wam teraz urywki z wczoraj, a potem zaczniemy dalej z naszą dzisiejszą wycieczką. Yemek sırası. Yine Ciekawe, o której wejdziemy. Pierwszy przystanek kulinarny w Gaziantep to restauracja Imam Czadasz. Podobno tutaj podają najlepszego kebaba w mieście i najlepszą baklawę z pistacjami. My to dzisiaj sprawdzimy. Ale słuchajcie, naprawdę widać, że jest to bardzo popularne miejsce. Jest tak dużo ludzi, taki hałas, że nawet nie wiem, czy mnie dobrze słychać. No i czekaliśmy trochę w kolejce pod drzwiami, aż nas wpuścili, aż w ogóle się zwolnił stolik, więc no zobaczymy, czy faktycznie tak dobre, jak mówią. Pierwsza rzecz, której będziemy próbować, bo polecali, to jest lahmacun. On się tutaj nazywa fındık lahmacun, chyba dlatego, że jest takiej wielkości, a nie wielkiej. No i do tego ayran. No dobra, próbujemy. Bardzo chrupiące. Nie jest wcale jakiś ostry. I bardzo czuć jakiś ziół dodanych, jakieś zieleniny. Bardzo dobra. Ayran delikatny, super. Na razie 10 na 10. Druga rzecz do spróbowania to Ali Nazik i to jest potrawa właśnie bardzo popularna tutaj w Gaziantep. To jest czerwone mięso z takim sosem zrobionym z bakłażana i jogurtu. To będzie Nuri próbował. Bardzo dobre. Mega dobre, naprawdę. Ile punktów na 10? 10 na 10 to da. A teraz w kolejce obowiązkowo baklawa z pistacjami, jak żeby inaczej. Próbujemy. Zarąbiste. O ja. To się nazywa pistacjowa baklawa. Po prostu raj. Kolejny przystanek, bardzo popularna kawiarnia Tahmis Kahvesi. I tutaj oczywiście trzeba wypić menengiç kahvesi, czyli kawę z dzikich pistacji. Czy to nie urocze? No po prostu zobaczcie to.
A to jest Reyhan. Pamiętacie? Piliśmy w Mardin sherbet z tego. To jest właśnie Reyhan. Morphe Slen. Bazylia fioletowa. Ale pachnie. To są właśnie ziarna menengic, dzikiej pistacji, z której robi się kawę. Gaziantep zdecydowanie z każdej strony pachnie. Wszędzie czuć przyprawy i wszędzie widać rzemiosło. Pięknie jest. Pierwszy przystanek kulinarny w Gaziantep dzisiaj z rana. Śniadanie, i to wyjątkowe śniadanie. Będziemy dzisiaj jedli tradycyjną zupę bejran. Chociaż mieszkańcy Antep wcale nie mówią o tym jako zupa, tylko normalnie potrawa i wcale się nie dziwię. No bo jest to dosyć bogata zupa. A jak jest robiona? Najpierw na taką specjalną miseczkę układany jest tłuszcz z jagnięcy, później trochę ugotowanego ryżu, później rozdrobnione, bardzo miękko ugotowane mięso jagnięce. Na to, jeżeli ktoś chce zamówić tradycyjnie na ostro, jest posypana ostra papryka w płatkach, czosnek, wszystko zalewane jest bulionem i gotowane na bardzo mocnym ogniu. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Beyran nasıl yapılıyor? Özellik iç yağ. Randımanı içe atıyoruz. Başlama pirinç, yağsız, tuzsuz ve pudel. Tamam. Dostaliśmy jeszcze pieczywo, zakąski, a tutaj ostrą paprykę, gdyby komuś było za mało ostre. Tak wygląda zupka. Gorące? Bardzo. Ostre? Dlatego właśnie ja zamówiłam wersję nieostrą. I z tego też powodu mam inny kolor, bardziej to wygląda jak rosół. No bo właśnie sądzę, że tutaj ten kolor robi właśnie ta papryka. No dobrze, to próbujemy mojego łagodnego. Dobra, próbuję moją wersję nieostrą. Wiecie co, to wygląda jak rosół, rosół z ryżem, z kawałkami mięsa. No tylko, że to nie jest zdrowiowe, tylko jagnięce. Çok iyi. Sadece acısı. Alışkın değiliz ya. Bir de sıcak. Dobre, Evet, çok güzel. jakie miękkie mięsko. No,
To dobry pomysł na śniadanie chyba. To nas trochę podtrzymać dzisiaj. Pokaż oczy. Jakie zaszklone, takie ostre jest. Bir tane geldi mi? Bir tane benim çok sevdiğim var ya. Kenar bağlayan bir de. Abi bereket versin. Telefonunu aldın mı abi sen? Simit. Coşkun Usta. Ne tutun? Tamam abi. Tamam usta. Anladım. Simit katmayı değil mi baba? Tamam baba. Eski belediye mi? Bizi öldürdü. Fıstık. Po tej zupie tak nam wypaliło języki, a właściwie Nuriemu bardziej, że czas zjeść coś słodkiego. Będziemy teraz jeść deser popularny w Gaziantep. Katmer się nazywa. Jest to bardzo cieniutkie ciasto, dosłownie tak cienkie, że jak papier, a nawet jeszcze cieńsze. I do środka nakładany jest kajmak, czyli no mogłabym to porównać do takiej gęstej śmietany. Na to cukier i pistacje. Wszystko jest zawijane i pieczone w kamiennym piecu. No i zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Przyszło nasze jedzonko. Tak właśnie wygląda upieczony katmer. Ale dużo tego jest, jak my to zjemy. I słuchajcie, do tego też podali mleko. Próbujemy. Gorące. Jakie dobre. Wiecie co, jak takie chrupiące naleśniki ze słodką śmietaną i z pistacjami. Dokładnie taki smak. Wow, jakie dobre. To chyba dla mnie jeszcze lepsze niż baklawa. I są dobre? Teraz robimy małą przerwę od jedzenia i odwiedzimy miejsce, które jest naprawdę warte zobaczenia. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Gaziantep, to na pewno tutaj zajrzyjcie. A mowa o Muzeum Mozaiki Zeugma. Jest to największe na świecie muzeum mozaiki i ma powierzchnię 30 000 metrów kwadratowych. Znajdują się tutaj mozaiki ze starożytnego miasta Zeugma i liczą około 2000 lat. A mimo to zachowane są w naprawdę bardzo dobrym stanie. Także wejdziemy zaraz do środka i razem to wszystko zobaczymy. Zdecydowanie najważniejszym skarbem tego muzeum jest mozaika Gypsy Girl, czyli cyganka, chociaż prawdopodobnie ta mozaika wcale nie przedstawia cyganki, a ta nazwa wzięła się stąd, w jaki sposób ta dziewczyna ma uplecione włosy. Ale co jest ważne w tej mozaice, to oczy tej dziewczyny. Obojętnie z której strony byśmy nie stanęli, z której strony byśmy nie spojrzeli, wydaje się, że ta dziewczyna z mozaiki na nas patrzy. Dlatego też niektórzy mówią na tą mozaikę Mona Lisa Gaziantep. Do tej mozaiki prowadzi osobne przejście, jest umieszczona w osobnym pomieszczeniu, więc teraz tam przejdziemy, zobaczymy.
Patrzcie, jakie śmieszne. Magdos na lodówkę. Baklawa. Bierzemy. Birisi sade, diğerini yapma. Diğeri de bir sade abla. Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Recep Usta Nohut Ludürüm. Będziemy jeść następną rzecz, która jest popularna w Gaziantep. Nohut Ludürüm to jest właśnie taki zawijany kebab, ale nie z mięsem, tylko z ciecierzycą. Zobaczymy. Tak właśnie wygląda Nohut Ludürüm przed zawinięciem. Zaraz wam tu wszystko pokażę. Tu widzicie, jest ciecierzyca zamiast mięska, no i dużo zieleniny i cebuli, przypraw. No i będziemy to zawijać i próbować, jak smakuje. Ostre. Ajran na to pomoże. No dobrze, najedzeni i też goni nas czas. Tak. Chętnie byśmy zostali jeszcze trochę dłużej, ale mamy 700 km do domu. I słuchajcie, wy oglądacie to wszystko z cotygodniową przerwą, a my tak naprawdę jesteśmy już 5. dzień w podróży. No. Ciągle na nogach, ciągle gdzieś jedziemy, więc już trzeba wrócić do domu i odpocząć. Najważniejsza rzecz zrobiona, zakupy, baklawa. Baklawa do domu kupiona, więc możemy jechać. Tak. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich vlogów z Martin i z Urfy, to was zapraszam, żebyście mogli całą tą podróż zobaczyć. A my uciekamy. Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Bywajcie.